Siemano, tutaj Volatailskim. Sorry, ale no dzisiaj nie będzie modulara. Dzisiaj oto przedstawię wam tego Digitona, Elektron Digiton. To jest jeden z moich ulubionych syntezatorów. Synteza typowo cyfrowa FM. Ogólnie ten synt idzie na sel, niestety. A jak to się stało, że on idzie na sel? Otóż zrobiłem sobie oto to cacko analogowe, swój syntezator. Po prostu już nie używam tego Elektrona, bo jest to syntezator już trochę taki newschoolowy, w sensie on ma tutaj to są jakby 4 syntezatory w jednym, a nawet i więcej, to zresztą potem zobaczycie. Ale co z tego, jak nie mogę ich sobie zmiksować normalnie na mikserze, nie mogę dać sobie efektów na swoim sprzęcie, tylko muszę go wpiąć do komputera po kablu USB, żeby te wszystkie ścieżki zgrać. I spoko, da się zgrać aż 12 ścieżek, tylko że tylko przez kabel USB. I jak ja nie gram na jak ja nie używam komputera podczas grania, to kupuję nowy syntezator i po to go kupuję, żeby go używać niby ze sprzętem, z komputerem. To no nie, no po prostu. Zresztą, posłuchajcie sobie. O, tutaj przykład tego, że to jest synteza rodem z gierek starych, z konsol. Na tej klawiaturze całkiem fajnie da się grać, o dziwo. Śmiem nawet twierdzić, że jest lepsza niż niektóre zwykłe klawiatury, a w sumie nawet niż sporo klawiatur zwykłych. Wiadomo, że nie ma velocity i tak dalej, ale w takich brzmieniach to nawet nie przeszkadza za bardzo. Ma też efekty. No super brzmi, ale jakoś ten workflow, bo tutaj to jest tak, że on trochę wymusza robienie patternów, właśnie takie granie z zapisanych loopów i po prostu jakby bardziej DJ-owanie na tym wszystkim niż takie serio granie. Ale z drugiej strony tu jest tylko 8 encoderów, które no, odpowiadają za różne rzeczy, ale odpowiadają za różne konkretne rzeczy i trzeba się przeklikiwać. To też mi się trochę nie podoba, bo ja lubię sobie tutaj coś robić, tam coś robić i dlatego też mam zamiar sprzedać ten syntezator, mimo że jest
sobie też myślałem, że można by zrobić w sumie streama jeszcze takiego ostatecznego, zanim go sprzedam, żeby zagrać wam jakiś koncercik na nim. Po prostu. To jest w ogóle jakieś randomowe patterny, które sobie kiedyś nagrałem, a które nie poszły na album ani na nic takiego. No, jest moc. Naprawdę. Jest moc w tym. No ale cóż, to jest jednak sporo kasy, która mogłaby pójść na przykład na monitory studyjne, bo nie mam w tym momencie żadnych monitorów. No taka sytuacja jest, że po prostu nie mam. Muszę zainwestować w monitory. Tego syntezatora ja go praktycznie i tak od roku nie używam. Z nim jest wszystko w porządku generalnie, nie? Z klawiszami nie ma żadnych problemów, z encoderami nie ma problemów, wszystko super działa. Nawet nie jestem pewien, czy on jest na gwarancji jeszcze, w sumie nie sprawdzałem. Ale przyciski są troszkę wytarte, bo to jest taka guma oczywiście jak w Arturii na gałkach, która z czasem ona zaczyna się jakby robić taka nieprzyjemna i troszkę schodzić. I była nawet taka sytuacja, że ja chciałem tą klawiaturkę wyczyścić. Wziąłem sobie płyn do wyświetlaczy i leciutko sobie tutaj chciałem wyczyścić. I się okazało, że to nie jest brudne, że to jest po prostu ta guma. I trochę się zawiodłem. No ale cóż poradzić, na to mam. Nawet Digiton wady ma. No i co? No ale to jest jedna wada i to praktycznie wizualna. Sorry, że dzisiaj tak poważnie, ale to wiecie, to jest poważny sprzęt dzisiaj, tak jak Arturia i no jest mi trochę szkoda, że go sprzedaję. Niektórzy w ogóle pewnie jakbym napisał po prostu ogłoszenie, że go sprzedaję, ale mi go szkoda sprzedawać, to by doszli do wniosku, że ja im specjalnie tak piszę czy coś, a mi serio jest go szkoda sprzedać. Tylko, że no jak czegoś się nie używa, to też nie ma sensu chyba tego trzymać, nie? Napiszcie w komentarzach, jakie wy macie zdanie o takim przetrzymywaniu sprzętu. Bo ja jeszcze jestem okej, jak to jest na przykład urządzenie, którego już się na przykład nie da kupić, które jest już jakimś reliktem czy coś takiego i które ma walory jakieś tam historyczne, sentymentalne, cokolwiek. No dobra, może może z tymi sentymentalnymi to tak trochę pojechałem, ale chodzi o to, że jeśli ma takie walory większe niż tylko pieniądze, nie? Mogę mieć na jednej ścieżce na przykład stopę. Tutaj na innej nic nie ma. Na drugiej mogę mieć inne urządzenie. I tu na trzeciej jeszcze inne. Czyli w sumie są 4 głosy, ale tak naprawdę nic nie szkodzi, żeby na jednym głosie była na przykład cała perkusja. I może to tu będzie tak zrobione w sumie. Ten reverb. No. A tutaj coś jest nie tak z volumem, ale w tym patternie. Ale właśnie, tu jest tak, że na jednej ścieżce jest i werbel, i hi-hat, i jakiś tam cymbal. No mega to jest. Tylko właśnie co z tego, jak ja tego nie mogę zmiksować na żywo. Nie mogę mieć tego na mikserze pod faderami. Nie mogę wysyłać sobie na efekty w mikserze. Jak chcę tutaj wysyłać, to muszę, żeby wysłać... Ojej. Żeby wysłać na przykład sam hi-hat, a w sumie go zdjąć raczej. Kurczę, co jest? Żeby go zdjąć z reverbu, muszę się przeklikać po prostu raz, dwa. Tutaj dopiero mogę przekręcić. A żeby w ogóle właśnie wejść w tryb ustawienia, ile jest wysyłki na efekt,
to muszę użyć do tego 2 rąk. Od biedy mogę użyć jednej, ale jest to... No kurde. No bez przesady, nie? Mogę sobie teraz wysłać. Na co tam chcę, na delay, na reverb. To jest świetne i ten delay jeszcze jest zsynchronizowany z MIDI. No ale cóż, wszystko ma swoje wady i zalety. A i na delayu też jest w ogóle dodatkowy filtr dolno- i górno przepustowy, to też jest mega, że są aż takie ustawienia do tych efektów. Miałem nie wychwalać tego sprzętu, ale po prostu to jest dowód na to, że jestem szczery w tym, co mówię, w tym, co myślę. No to nie jest tak, że teraz wziąłem inny sprzęt do ręki i też będę po nim jechał czy coś, tylko po prostu jak coś jest słabe, to wtedy po tym jadę. Jak coś jest dobre, no to nie mogę po tym jechać. No chociaż tutaj też powiedziałem, jakie są wady, no ale wiecie, no raczej jestem konstruktywny w tym, co mówię. A jeszcze z takich rzeczy, co mi przeszkadzały, to ten syntezator też tak troszkę chłodno brzmi, nie wiem jak to ująć inaczej. To brzmienie jest takie, że jak się tego słucha dłużej, bez żadnych dodatkowych efektów, nie przepuszczając przez nic, to ono strasznie jest takie męczące na dłuższą metę, ale to już, nie wiem, może ja grałem na nim aż tyle czy coś. Może tak być. Coś tutaj chyba było nie tak ustawione. Jakiś ten drop był średni, taki coś tu było przestawione chyba. Już nie wiem, czy jest sens zrobić z tego w ogóle. Bo to jest takie jazda trochę na oślep, co tam zrobiłem rok temu, sobie przypominam. Ale w sumie nie pamiętam, co było gdzie i tak dalej. Także no, spoko. What? Ale ambient.